Cześć, siemanko, ja jestem Piotr Kitela i dzisiaj ruszamy z tematem webinaru o kamerze Blackmagic Pixis 6K. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami na tym webinarze. Postaramy się razem ja, jak i mój kolega Bartek Pięta przedstawić dzisiaj najważniejsze kwestie związane z nową kamerą Blackmagic Pixis 6K. Będzie też temat po części pokrótce kamery 12K, ale o tym później. Co dzisiaj na Was czeka? Przedstawienie kamery i jej budowy. Przedstawimy pokrótce nową formę kamery od Blackmagic, z czym się ona wiąże, jakie daje korzyści. Następnie omówimy Blackmagic OS, czyli system kamer Blackmagic, który część z Was pewnie już zna, jeśli pracowaliście na kamerach Blackmagic. Jeśli nie, no to będziecie mieli okazję poznać, ale o tym też będzie na sam koniec naszego webinaru. Następnie omówione zostanie Blackmagic RAW, czyli format nagrywania kamer Blackmagic. Będzie to omówienie formatu w kamerze oraz formatu w DaVinci Resolve, czyli jak później pracować z tym materiałem i jak najefektywniej go wykorzystywać. Pokażemy i omówimy zastosowania kamery Blackmagic Pixis 6K, różnice pomiędzy 6K a 12K, między tymi dwoma modelami. Zademonstrujemy różne sposoby budowania zestawu kamerowego, czyli jak łatwo i jak dobrze origować tą kamerę do swoich potrzeb, jakie obiektywy też wybrać, o tym opowiemy. No i produkcja wirtualna, automatyzacja studia i inne sposoby ułatwienia sobie pracy. O tym wszystkim opowie Wam dzisiaj Bartek. Na sam koniec czeka Was sekcja Q&A, czyli zadawanie pytań, gdzie Wy będziecie je zadawać, my będziemy na nie odpowiadać. Pamiętajcie o tym, że ten webinar jest taką luźną formą dzisiaj naszego spotkania, więc te pytania możecie kierować do nas w trakcie całego spotkania, w trakcie całego live'u. Natomiast nie będziemy na nie odpowiadać w trakcie live'u, tylko zbierzemy wszystkie pytania, wybierzemy te najważniejsze albo po prostu wszystkie, które nam się uda omówić, na które nam się uda odpowiedzieć i na nie będziemy odpowiadać na sam koniec webinaru. Tutaj widzicie przykładowo kilka już wstępnych setów kamerowych, które zbudowaliśmy przez ostatnie tygodnie w naszej firmie, które wykorzystywaliśmy oraz które wynajmowali też nasi klienci. Ten zestaw chociażby, który jest zestawem na ramię, mamy dzisiaj tutaj przygotowany dla Was do pokazania. No i tak się prezentuje z obiektywami IRIX-a. Oj, coś przeskoczyło nam. Zatem zacznijmy od początku. Kamera Blackmagic Pixis 6K to kompaktowa, profesjonalna kamera filmowa w formacie pudełka, tak zwany box. Stworzona z myślą o uniwersalnym zastosowaniu, ponieważ ze względu na jej niewielki format i niewielką budowę, czyli 151 mm na 106 na 119 mm i w wadze zaledwie 1,5 kg, możemy ją wykorzystywać w różnoraki sposób. Na ręku, w sensie na ramię, możemy ją zmontować na gimbala, możemy ją zmontować do ręki, handheld, tak jak tutaj, dzięki tej swojej niewielkiej wadze. Więc sposobów origowania i budowy tej kamery jest naprawdę dużo. Mamy mnóstwo opcji montażu dodatkowych akcesoriów, ale o tym też będziemy mówić w trakcie trwania tego live'a. Kamera dostępna jest z 3 bagnetami. Jest to PL, L-mount oraz EF. To wszystko też będzie determinować, jak duża jest kamera, w sensie jak długa jest ta kamera, ponieważ wiadomo, że niektóre bagnety są troszkę dłuższe, ale nie jest to znaczna różnica. Omówmy sobie teraz to, co prezentuje się na każdej ze ścian kamery. I tak jak widzicie na slajdzie, który obecnie jest prezentowany, mamy tutaj front kamery. Oczywiście mamy sensor pełnoklatkowy, sensor 6K. Do tego mamy wejście i jak mogę na chwilę przełączyć na tą kamerę, bardzo proszę. Tutaj mamy wejście USB-C
do podpinania, do podpinania nie obiektywu, tylko do podpinania monitora Pixis, o którym też wspomnę za chwilkę przy okazji Blackmagic OS. No i tutaj mamy wejście mini XLR do podłączania mikrofonu zewnętrznego. Wróćmy już na slajd z prezentacji. Kolejna ścianka, czyli strona z ekranem. Mamy 4-calowy ekran bardzo dużej jasności, który jest umiejscowiony od boku kamery, jak widzicie. Dodatkowo mamy cały set przycisków funkcyjnych od wyboru ISO, white balance, czyli balansu bieli, mamy przewijanie, mamy rozpoczynanie nagrywania, mamy pokrętło od przysłony obiektywu. Dodatkowo mamy jeszcze 3 przyciski funkcyjne i one się mieszczą w tym miejscu. Mamy 3 przyciski funkcyjne, które możemy sobie dopasować zgodnie z tym, na ile pozwala nam Blackmagic OS, no ale ta możliwość ingerencji i kustomizacji jest dosyć spora. Przechodzimy teraz do kolejnego slajdu. I tutaj mamy tył kamery. Na tyle kamery mamy port BPU, czyli port na akumulatory z serii Sony, systemu Sony. Mamy wejście mikrofonowe, mamy slot na 2 karty CF Express, mamy również wejście oraz wyjście SDI, wejście złącze ETH, wejście do zasilacza 12V oraz wyjście USB-C. I teraz proszę o przełączenie na kamerę na blisko. Mamy tutaj również wejście na dyski zewnętrzne. Te dyski zewnętrzne można w bardzo łatwy sposób zamontować przy kamerze, ale o tym też będzie za chwilkę. No i właśnie, ścianka boczna, czyli to miejsce, które pozwala nam na ingerencję trochę bardziej w budowę kamery, ponieważ te płytki, które mamy tutaj z boku, możemy wymieniać. Fabrycznie przychodzi, jakby od producenta dostajemy ją z klasyczną płaską płytką z 2 wejściami 1/4 cala i z gwintem 1/4 cala i 1 gwintem 3/8 cala. Natomiast bardzo łatwo możemy sobie to przekręcić i znów proszę o przełączenie na prezentację. Tak jak widzicie, tutaj mamy konstrukcję tej kamery, mamy gwinty od góry, które pozwalają nam zamontować rączkę Pixis Handle, na którą montujemy ekran Pixis Monitor. No i to jest ta ścianka boczna, o której wspomniałem. Mamy możliwość zamiany tej płytki bocznej na płytki na przykład z Arri Rosette, do tego, żeby sobie zrobić tutaj uchwyt, żeby jeszcze lepiej i bardziej komfortowo pracować z tą kamerą w ręku. Oraz mamy też płytkę do montażu dysków zewnętrznych, więc w bardzo łatwy sposób możemy zamontować większość teraz dysków SSD dostępnych na rynku, które sprawdzą się podczas rejestracji swojego materiału. Nie musimy się już bawić z jakimiś rzepami, z klejeniem na taśmy dwustronne, z kręceniem gdzieś w gwinty uchwytów do dysków. Po prostu wkładamy dysk, łapiemy na te opaski widoczne na załączonym zdjęciu i gotowe. Przejdźmy zatem teraz do Blackmagic OS, czyli systemu operacyjnego kamery Blackmagic. I to jest kwestia dosyć szeroka, ponieważ jeśli pracowaliście na jakichkolwiek kamerach Blackmagic, to ten system już dobrze znacie. On w każdej kamerze Blackmagic jest praktycznie taki sam. Tutaj mamy trochę więcej funkcjonalności nowych, dodanych, dzięki czemu ten system wydaje się i jest faktycznie bardziej rozbudowany. Natomiast jeśli nie mieliście okazji kiedykolwiek pracować na kamerach Blackmagic, to polecam Wam pobrać aplikację Blackmagic Camera dostępną na systemy iOS oraz Android. I ta aplikacja, oprócz tego, że uwolni pełen potencjał Waszego telefonu, a raczej Waszej kamery w telefonie, to dodatkowo poznacie wstępnie system, który jest również zaimplementowany w kamerach Blackmagic. Teraz załączymy sobie system, pokażę Wam pokrótce, na szybko, co tu możemy przeklikać, przez co możemy się przeklikać, ale Bartek już więcej Wam o tym powie. Bardzo proszę o przełączenie, dziękuję. Wchodząc przyciskiem menu do systemu,
Mam nadzieję, że dobrze to widać. W pierwszej kolejności wyświetlają nam się wszystkie parametry nagrywania, w sensie jakość, a raczej format, w jakim chcemy nagrywać nasze filmy z kamery. Przeklikując sobie przez pierwszy panel, których paneli widzicie tutaj aż 6 u góry, przeklikując sobie przez pierwszy panel, mamy do wyboru, no właśnie, formaty zapisywania, w sensie na jaką kartę zapisujemy, czy zapisujemy na dysk. Możemy tutaj formatować karty, formatować dyski. Więc to jest ten pierwszy panel. Kolejny panel, czyli mamy monitor i tutaj sobie ustawiamy, czy mamy wyjście na monitor Pixis, czy na monitor jakiś inny zewnętrzny, czy po SDI-u, czy po USB-C, czy ustawiamy też wartości oraz ustawienia wyświetlacza tego LCD wbudowanego w kamerę. Kolejno mamy zakładkę audio, klasyczne naprawdę ustawienia, ustawienia kamery, ustawienia też streamu, ale o tym znów powie Bartek więcej, presety oraz LUTs, czyli to, w jaki sposób kamera, ustawienia materiału, jaki chcemy uzyskać prosto z kamery. Ważną kwestią jest to, że oprócz tego, że system mamy widoczny na tym monitorze, to również podpinając monitor Blackmagic Pixis, ja sobie tutaj zdejmę na szybko Sunhood, mając monitor Blackmagic Pixis, czy widzimy teraz, proszę o zbliżenie, jest to monitor dotykowy, w którym również możemy zmieniać sobie ustawienia wchodząc w system, więc to wszystko, co mamy dostępne tutaj na boku kamery, jeśli sobie wyłączymy, tutaj mamy dalej podgląd, a tutaj mamy ustawienia. Więc wszystkie ustawienia możemy sobie zmieniać zarówno na tym monitorze, jak i monitorze podpinanym Blackmagic Pixis Monitor. Czekajcie, tylko pozwolę sobie założyć i gotowe. Tutaj pokrótce na zdjęciach pokazany jest mniej więcej ten layout, troszkę lepiej widoczny na pewno niż tutaj na kamerze, jak Wam pokazywaliśmy. No i ta kamera Blackmagic Camera, czyli aplikacja na telefony, o której Wam wspomniałem, również możecie sobie ją pobrać. Ona jest darmowa, sprawdzić, poznać ten system. Na pewno będzie Wam łatwiej później pobawić się tą kamerą. Z mojej strony na chwilę to wszystko. Teraz zaproszę mojego kolegę Bartka, który opowie Wam o Blackmagic RAW, czyli o formatach nagrywania kamer Blackmagic, o tym, jak pracować i jakie korzyści później daje ten materiał Blackmagic RAW w DaVinci Resolve. Bartku, zapraszam Cię. Ja się zmywam, a Bartek zaraz wraca. Halo, halo, dzień dobry, cześć. Weszliśmy z podwójnym Stingerem, także jest pompa. Jeśli chodzi o możliwości nagrywania. Kamera nagrywa tylko i wyłącznie w Blackmagic B-RAWie, więc jeśli porównamy to sobie do starszych, porównamy sobie to do rodziny Pocket, to mamy już pierwszą różnicę. Nie mamy ProResa. Jeżeli chcemy nagrywać w czymkolwiek innym niż B-RAW, musimy tutaj polegać na zewnętrznych nagrywarkach. Ale to, co jeszcze jest może nie unikatowe, ale co wyróżnia tę kamerę względem Pocketów i tych bardziej znanych konstrukcji, to jest proxy. Kamera zawsze, poza tym, że nagrywa Wam B-RAWa, który jest grubym pliczkiem, nagrywa Wam lekkie proxy w formacie H264, to jest 1080p 420. Więc 8-bitowy materiał, który od razu jest zlinkowany z głównym plikiem jako proxy. DaVinci od razu to kmini, od razu to łapie. Fajna, przyjemna rzecz. Raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie to proxy mogło być traktowane jako końcowy delivery materiał, ale jest to wbudowane. Jeśli chodzi o samego B-RAWa, bo on jest tutaj głównym królem i głównym naszym mistrzem, mamy dwa rodzaje kompresji, dwa języki tej kompresji. Pierwszy to jest Constant Quality. Nazwa dosyć samo przez się rozumiejąca. Constant Quality gwarantuje nam, że obraz będzie przez cały czas nagrania tej samej jakości, ale sam bitrate jako matematyczna wartość może nam się zmienić. Może, na pewno będzie się zmieniać, bo na tym polega zmienny bitrate. W drugą stronę, constant bitrate warunkuje nam to, że bitrate, czyli ta matematyczna wartość danych, która jest przekazywana na każdy piksel, na każdą ramkę obrazu, zawsze będzie równa.
Dzięki temu możemy łatwiej sobie zaplanować przestrzeń dyskową, mamy trochę większą kontrolę tego, ile gigabajtów zużywamy na ujęcie. Jeżeli to są długie ujęcia, to faktycznie to może być pomocne. Ale z naszych doświadczeń, z tego co my robimy, to najczęściej ta stała jakość, najczęściej w ogóle Q5, czyli najwyższy stopień kompresji, daje nam wystarczającą jakość i jest to najrozsądniejsze, jeśli chodzi per gigabajt obrazek. No właśnie, kompresja, wewnątrz kompresji. Poza tym, że mamy dwa języki kompresji, czyli Constant Quality i Constant Bitrate, wewnątrz każdej z tych okienek mamy do wyboru po 4 bodajże? Tak, 4 w Constant Quality stopnie kompresji. Q0 to jest największa liczba danych, najgrubszy plik, najwięcej informacji, jak możemy wymieścić w pliku. Q5 z kolei to jest ten najlżejszy format. No i Q1, Q3 odpowiednio są gdzieś pomiędzy. W Constant Bitrate jest troszkę inaczej to rozwiązane, bo są proporcje, więc jeżeli wcześniej korzystaliście z kamer REDa albo podobnych, które zapisują w pliki RAW, właśnie opisując się jako stałą kompresję w tym formacie 8:1, 12:1, czy 3:1, czy no 1:1 to niespecjalnie, ale wiecie o co chodzi. No to jest to zwykła matematyczna przekładnia. 12:1 i Q5 są dosyć porównywalne, jeśli chodzi o końcową jakość i bitrate. To, co jest fajne, w Q5 ma umiejętność troszkę większej kompresji, dzięki temu jeszcze więcej danych możemy uchwać na jednym dysku. Jest to korzystne, bo koniec końców, jeżeli pracujecie już teraz na kamerach Blackmagica bądź macie już jakieś inne doświadczenia, no to te gigabajty lecą i tutaj nie ma co kłamać, że jest inaczej. Gdzieś tutaj, jak dobrze pamiętam, tak, w tej chwili mamy kamerę zapiętą w OpenGate, czyli w pełnych 24 megapikselach, czyli 6000 na 4000 i to jest BRAW, to jest największy plik, jaki kamera może wypluć, z największym stopniem kompresji. Na karcie 512 giga mamy godzinę nagrania. No jest to dalej w najwyższej stopni kompresji w miarę sporo. Gdy wejdziemy w Q0, czyli tą największą możliwość danych, zamieni nam się to w 17 minut. Więc gigabajt tutaj trzeba planować rozsądnie, mieć to z tyłu głowy i nie zawsze korzyści wynikające z niskiego stopnia kompresji, czyli z grubych plików są potrzebne. W znaczeniu mimo wszystko wiemy, jaki potencjał brzmi w tych kamerach, wiemy, jakie możliwości, co możemy z nich wypluć, jakie pliki. Realistycznie ciężko nam było znaleźć zastosowanie, po co nam takie duże pliki. Ta kompresja Q5 praktycznie zawsze była wystarczająca. Czy była najlepsza? No nie, bo zawsze można wypchać więcej plików. Niemniej jednak te wysokie stopnie kompresji 12:1 i Q5 to są nasze takie go-to, jeśli chodzi o rozsądne zarządzanie przestrzenią dyskową, szczególnie przy większych projektach lub przy dłuższych sesjach nagraniowych. Dobra, czyli kodek, kompresję mamy omówioną. To, co jeszcze jest istotne, to są rozdzielczości. W środku jest sensor 6K, który pewnie kojarzycie, albo możecie połączyć kropki, że ma bardzo podobną specyfikę do Cinemy 6K. Obrazek też ma bardzo podobny. To, co różnią te dwa sensory, a może nawet nie sensory, a same układy kamerowe, że tak powiem, procesor obrazu, są możliwości rozdziałek, które sensor jest w stanie wypluć. W Cinema 6K to jest taka a la Pocket kamera, w sensie podobna do rodziny Pocket. Tam mieliśmy możliwość bodajże OpenGate'a, są proporcje boków 3:2, takie same jak tutaj, 6000 na 4000, bardzo fotograficzna rozdzielczość. OpenGate'a, a później było jakieś... W każdym razie był problem uzyskać obrazek 16:9 z nich. I to trochę bolało, bo bodajże tam dopiero 16:9 mieliśmy Full HD, a wtedy wchodził nam crop, dosyć potężny. Tutaj mamy więcej rozdzielczości do wyboru, w tym 6K DCI. Czyli tniemy sobie, jeżeli planujemy końcowy projekt i tak robić w 16:9, no to nie zapisujemy tych zbędnych danych, które normalnie byśmy zapisywali w OpenGate. Mamy też 6K 16:9, czyli już takie bardzo fajne, bardzo emisyjne. Czemu fajne, czemu emisyjne? Bo kamerka też ma port SDI-owy 12G. Wówczas, gdy wepniemy się w tryb 6K 16:9, to po tym porcie wypchamy normalnie obraz 12G, jeśli pracujemy w 60 klatkach, a raczej w 6G, bo przy tym 6K bodajże mamy do 30 klatek, nie możemy osiągnąć 60, no ale mniejsza z tym. Możemy osiągnąć jakby
mamy normalną planszę 16:9 bez kaszet. Więc jeżeli ten sygnał wysyłamy gdzieś dalej, do miksera wizji, na ekrany, cokolwiek, to mamy normalnie bez kaszet, podczas gdy korzystając z tej Cinemy 6K, która ma ten sam sensor, nie mieliśmy takiej możliwości. W znaczeniu mieliśmy tylko i wyłącznie z dużym kropem. No właśnie, to jeszcze tak nadmienię, bo jeżeli nie znacie kamer Blackmagica i w ogóle ideologii nagrywania w RAWie, przez to, że nagrywamy w RAWie, nie możemy zrobić downscalingu w kamerze. Czyli jeżeli chcemy uzyskać obraz z pełnego sensora, bez kompresji, bez kropa, bez niczego, no to musimy nagrywać w 6K w OpenGate. I z tego nie uciekniemy. Czy to dobrze, czy to źle? Paradoksalnie uczy to pewnej takiej pokory przygotowania się na zdjęcia. Czyli musimy mieć po prostu, nawet jak robimy mały projekt, który delivery tak jest Full HD, a chcemy uzyskać tą głębię ostrości, musimy być gotowi na produkcję w 4K, a raczej nagrywanie w 6K. Ma to swoje plusy i zalety, plusy i wady raczej. Chociaż zalety też ma. Dokładnie tak. Kamerka też pozwala na większe kropy, jeżeli chcemy zwiększyć sobie gamę obiektywów. Jeżeli założymy tutaj na przykład Canonową 70-200, jesteśmy w stanie włączyć tryb okienkowy Full HD, no i wówczas to 70-200 robi się już się robi dużą lufą. Także tak, jeśli chodzi o stopnie kompresji i rozdzielczości, mamy to względnie omówione. To, co jest jeszcze fajne, kamerka ma bardzo dużo trybów anamorficzno-kwadratowych. To znaczy mamy 6:5 w proporcjach boków i to jest prawie idealny kwadrat i to szczytuje całą wysokość matrycy, więc jak założymy tu jakiś large format anamorphic, no to tu jest jakiś potencjał, żeby uzyskać efekty fajne. No i de facto Super 35 4:3, czyli też bardzo, bardzo przyjemny format, dużo łatwiej tu będzie znaleźć już jakieś obiektywy. De facto, jeżeli pracujecie teraz na obiektywach PL-owych i zastanawiacie się nad kamerką PL-ową, to jest tutaj jakaś wizja, żeby traktować tą kamerę jako kamerę multiformat, bo ona w Super 35 dalej jest na tyle rozdzielcza, żeby pokazać 4K. Przez chwilę zastanawiałem się, nie powiedziałem Super 16, bo już to była przesada. Także tak, jeśli chodzi o ramki nagrywania rozdzielczości, mamy to omówione. Luty. Piotrek wspomniał, że kamerka udostępnia nam możliwość wgrania lutów. I co za tym idzie, a raczej co zajdzie w związku z tym, jak zbudowany jest BIRAW, to te luty jesteśmy w stanie nie tyle zapiec, co zalinkować naszych pliczków. Jeżeli korzystacie z kamery Blackmagic, no to już pewnie mówię wam, wiecie to, a ja to mówię w sumie tak troszkę bardziej dla zasady. O co chodzi? BIRAW jest tak skonstruowanym formatem, że to, co się tam znajduje, to jest sama grupka danych, grupka obrazowych, a wszystkie parametry obrazu, czyli balans bieli, tinta, ISO, LUT, nie są częścią pliku, tylko można je traktować po części jako metadane. Jesteśmy w stanie zmieniać je w DaVinci i jeżeli ustawimy sobie taką magiczną funkcję jak record LUT to clip w funkcjach nagrywania, to na podglądzie będziemy mieć obraz już z lutem, już pokolorowany 709 albo 2020, co tam sobie wgramy, co tam sobie wybierzemy, a w DaVinci dalej będziemy mieć dostęp do czystego RAWa. W logu, w totalnym, jakby nie tracimy żadnych danych klikając record to clip, no ale to jest jeden właśnie z benefitów BIRAWa. Tak, to było bardzo ważne. No dobra, co, trochę popowiadałem, teraz dobrze było wam to pokazać. Dajcie mi chwilkę, ja odpalę sobie projekt DaVinci, pokażę wam jak te pliczki się zachowują na timeline'ie, bo to może być dosyć ważne. Zasadniczo. BIRAW przez to, że jest dosyć grubym pliczkiem, jest niewiele jak mi słychać? Dobra, nieważne. Przez to, że jest dosyć grubym pliczkiem i jest akcelerowany przez MacBooki, jest może nie lekkim formatem do odgrywania, ale większość komputerów nie ma z nim problemu, tak bym to określił. Nawet jeśli by miały, to mamy pod ręką proxy, które kamera sama generuje. Jak to wygląda? Weźmy sobie takie nagranie. To jest nagranie z Pixisa właśnie w 6K w OpenGate w Q5. Podejrzewam, możemy to sobie nawet podejrzeć. Nie, Q5 nie podejrzymy stopnia kompresji, ale widzimy, że jest to 6000 na 4000, czyli OpenGate. Wiemy, że to jest 25 klatek, wiemy, że to jest Blackmagic Graph. Przez to, że kamera nagrywa nam proxy w synchronizacji z plikami BIRAW, to one w DaVinci, że tak powiem, z automatu są linkowane.
tutaj po zaimportowaniu tych plików one od razu się połączyły. Ja nie musiałem zrobić żadnych dodatkowych fikołków ani kombinować. To jeszcze podpowiem, że proxy są zapisane w osobnym folderze na dysku, karcie pamięci, naszym medium zapisywania. Więc jeżeli trzeba, to można je łatwo pominąć. W każdym razie mamy dostęp do proxy, mamy dostęp do BRAF i mamy do nich, że tak powiem, od razu linkowanych, zaimportujemy do projektu. Playback, proxy handling, prefer camera proxies. Teraz pracujemy na plikach proxy z kamery. Zauważyliście pewnie, że to, co się od razu zmieniło, to podgląd z normalnego pokolorowego zmienił się w loga. To wynika z ustawień nagrywania, które tam miałem. Nie miałem tam zaznaczone właśnie tej funkcjonalności record to clip. No i mamy teraz, że tak powiem, mleko. Po zaimportowaniu tego do DaVinci'ego to już wiemy, że się linkują. W zakładce Color. Tutaj jakby otwiera nam się pełna gama możliwości Blackmagic Raw, pomijając akcelerację sprzętową, która w DaVinci jest wyśmienita. W ustawieniach kolorów jesteśmy w stanie pracować nad wywoływaniem RAWa. Działa to w ten sposób, że jeżeli pracujemy przy jednostajnym dużym projekcie, to możemy w ustawieniach projektu zdefiniować sobie na stałe, w jaki sposób pliki BRAF mają być dekodowane i rozumiane przez system. Możemy też polegać na metodach kamery, możemy to zdefiniować sobie tutaj, możemy sobie tutaj coś poklikać. Wtedy wszystkie pliki będą afektowane na te zmiany. Jeżeli pracujemy na bardziej precyzyjnym timeline, gdzie maczujemy różne ujęcia i chcemy mieć pełną swobodę nad tym, które ujęcie jak jest wywoływane, no to w zakładce RAW, Camera Raw w kolorach możemy ustawić sobie Decode Using Clip albo Project, jeżeli to jest ten batch, o którym mówiłem wcześniej, kamera to dana, to jest to, co nagraliśmy. No i Clip, tutaj otwieramy sobie pełną gamę możliwości, które BRAF nam daje, że tak powiem, z racji bycia formatem RAW. Tylko taki myk. Timeline obecnie mamy podgląd ustawiony w proxy, więc widzimy te materiały Full HD. Więc jak teraz sobie coś zmienia, to tego nie widzimy, bo patrzymy na ten plik proxy. Więc, żeby zobaczyć, co my działamy, musimy z powrotem przełączyć się na Camera Originals. No jest to etap, jakby teraz symulujemy sobie trochę etap produkcji, gdzie już mamy gotowy timeline, tak? I zajmujemy się stricte kolorami. Więc gdy przepniemy się na Originalsy, to od razu widzimy, że coś tutaj poklikałem. Mamy dostęp do całego zakresu ISO kamery, w którym nagrywaliśmy. Co to znaczy? Kamera ma Dual Native ISO. Pierwsze jest na ISO 400, drugie na ISO 3200. W celach zobrazowania możemy sobie wyobrazić jako takie dwa koszyczki. W pierwszym koszyczku są wszystkie wartości ISO od 100 do 1000. I to jest koszyczek, w którym poruszamy się w ramach tego klipu. ISO 100 i nadal mamy ISO 1000. Gdybyśmy nagrywali w drugim natywnym ISO, w drugiej bazie, w drugim koszyczku, mielibyśmy po dyspozycji tutaj w programie zupełnie inne wartości. Od 1250 do 6400 bodajże. I te zmiany, które tutaj wykonujemy, nie wpływają na jakość naszego pliku końcowego. W znaczeniu nie wpływają na ten plik inaczej, niż gdybyśmy to zmienili w kamerze. Fajne, co? Z jeszcze fajniejszych rzeczy mamy pełnię kontroli nad balansem bieli. Jest to tak samo jak w przypadku nagrywania, tak samo jak w przypadku ISO bez strat w kontekście tego, jakbyśmy porównali sobie do robienia tego w kamerze. Tinta, exposure, no to już jest trochę bardziej degradujące, bo jednak wyciągamy tą podłogę szumów trochę do góry, no ale mechanika jest prosta. Co jest ważne, żeby zrozumieć, no bo jak wejdziemy sobie do zwykłej zakładki kolor, do kół kolorystycznych, no to też mamy temperaturę barwową. Hello. Też mamy jasność, też mamy ekspozycję, też możemy sobie to pozmieniać i wtedy nie musimy mieć birawa. No nie, w sensie tak, ale nie. Koło kolorystyczne i to jakby domyślne menu, którym teraz wam pokazuję, którym teraz jesteśmy, działamy na zasadzie pliku, który już otrzymaliśmy. Jakby w znaczeniu mamy jakieś pliki, nakładamy jego maskę lekko fioletową, zieloną, żółtą, niebieską. Podczas gdy w birawie działa to na tej zasadzie właśnie nadpisywania metadanych, więc modyfikujemy sobie to, co widzimy i te ustawienia kół są jakby, wyobraźmy sobie jako warstwy. Wywoływanie birawa to jest nasza warstwa bazowa i tak powstaje obraz, na którym bazujemy.
primaries, czyli nasze koła kolorystyczne, są jakby piętro wyżej. One wpływają na to, co już widzą, ale nie są w stanie zmienić tego, co jest poniżej. Podczas gdy BRAW jest w stanie to zrobić i jeżeli się bardzo postaramy, to tymi kołami jesteśmy w stanie zdegradować obraz. Mamy już tutaj pewne prześwietlenia w czerwonym, chociaż w sumie jak wszędzie byśmy mieli. To może akurat zły przykład przyznałem, ale mam nadzieję, że kurczę, brakuje mi, żeby ktoś mi teraz powiedział na żywo, czy wyjaśniłem to w sposób jasny, czy nie. Zmieniając te same wartości w ustawieniach BRAWa, nie, no widać to ładnie. Dużo mniej afektujemy jakby punkt odcięcia naszej przestrzeni kolorystycznej. W znaczeniu nie klipujemy teraz na czerwonym, a temperaturę już ładno tam wykręciłem. I to są funkcje, które otwiera nam BRAW. Ten sam BRAW jest w Pocketach, jest w Ursach, jest w wielu kamerach Blackmagica. To, co nie wszędzie jest, to są właśnie te magiczne proxy. Te magiczne proxy. No, czemu są magiczne? O tym powiem trochę więcej, ale razem z DaVinci, razem z kamerką, wcześniej czy później możecie trafić na coś takiego, co się nazywa Blackmagic Cloud. To jest usługa chmurowa Blackmagica, która ma w sobie jedną, znaczy ogólnie jest funkcjonalna, ale to, co jest dla mnie najważniejsze i dla mnie najbardziej emocjonujące, to jest to, że z tej kamery bezpośrednio jesteśmy w stanie te pliki proxy wysyłać właśnie na chmurę. Bezpośrednio z kamery, bez przepinania do komputera, bez kombinowania. Wpinamy tutaj źródło internetu, czyli telefon po USB albo ze skrętki. Już mamy dostęp do plików z planu zdjęciowego na drugim końcu świata. Fajne, nie? No dobrze. Jeśli chodzi o DaVinci, to myślę, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Może, to co jeszcze nadmienię, to jak pewnie wiecie, DaVinci jest kooperowany jakby z produkcji Blackmagica, tak samo jak kamerka. Zauważyliśmy, że to bardzo dobrze się trzyma, jeśli chodzi o narzędzie denoise. Kamerka na wyższym zakresie czułościowym, tym 1250+, no na okolicach 5000 potrafi troszkę szumić. Odszumianie w DaVinci bardzo dobrze gada z szumami w tej kamerce. No i jeżeli mamy komputer, który pozwoli nam to zrobić in real life, chociaż tutaj nie oczekiwałbym za dużo, też za dużo nie zobaczymy niestety. W każdym razie odszumianie w DaVinci bardzo dobrze gada z szumem z tej kamerki. Tak, to jeszcze chciałem nadmienić. Jeżeli chcemy pracować w HDR-ze, co też może być ważnym punktem, to normalnie nagrywając w BRAWie, przez to, że pracujemy na zasadach metadanych, przez to, że nie embedujemy sobie tego luta, czyli tak jak teraz sobie odkliknę, widzimy z powrotem obraz logowy, to umieszczamy pliczek w Gammy i Color Space Blackmagica. To jest bodajże Gen 5, jeśli chodzi o Color Space. Więc jesteśmy w stanie sobie, Color Science, przepraszam, Gen 5, jesteśmy w stanie go sobie na planie podejrzeć materiały w Reku 709, normalnie nagrać poglądówki tak, żeby na timeline w trakcie montażu mieć 709, a później na etapie kolorowania jesteśmy w stanie zachachmęcić tymi metodami i zamienić te pliki w HDR, No, przepisać ten większy gamut blackmagicowy do mniejszego, jaki jest Rec 2020 albo no, Rec 2020, raczej nie spodziewałbym się tutaj więcej przygód. Tak, dokładnie tak. Myślę, że skończyłem, jeśli chodzi o DaVinci. Teraz zaprosiłbym Piotrka, żeby powiedział nam o zastosowaniach tej kamerki. Ja tutaj też dorzucę swoje 3 grosze, ale to po Piotrku. Do zobaczenia. Jesteśmy? Super. Cześć ponownie. Bartek bardzo dobrze rozwinął temat Blackmagic RAW w kamerze oraz w DaVinci Resolve, więc już wiecie, co tak naprawdę ten materiał może nam dać, a raczej co ta kamera, jaki materiał ta kamera może nam wypluć, mówiąc kolokwialnie. Zastosowanie Blackmagic
Pixis 6K, czyli do czego możemy ją wykorzystywać. Ja tutaj powrócę trochę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli wielkość i format tej kamery. Dzięki temu, że mamy pełnokrotkowy sensor 6K, mamy bardzo dobrej jakości nagrania. Dodatkowo ten format kamery ułatwia nam rigowanie jej i dostosowywanie do różnych form pracy. Czy to pracy na planie, czy to pracy hand to go, czy to pracy w studiu. To wszystko zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy rozpisane widzicie teraz na slajdzie, reklamy, teledyski, dokumenty, kompaktowy rozmiar ułatwia pracę w terenie. Oczywiście, że tak. Na pewno jest przyjemniej taką kamerą manipulować i operować w terenie niż na przykład kamerą broadcast. Studia telewizyjne i multicam, tak, wirtualne produkcje, live streaming i wydarzenia. O tym na koniec będzie mówił troszkę Bartek więcej, jeśli chodzi o pracę wirtualną. Natomiast ja teraz skupię się na rigach i już Wam je pokazuję. Przykładowo, na tym zdjęciu widzimy, jak ładnie, no, dla kogoś, kto pracuje z kamerami tego typu, to jest ładny obrazek, czyli ładne origowanie na planie. Kamery, przepraszam, coś się przełączyło za szybko. Tutaj mamy kamerę na statyw oraz kamerę na rękę. No właśnie, to co widzicie, to jest nowość, którą Blackmagic jakiś czas temu wypuścił do tych kamer, czyli możliwość dołożenia takiego uchwytu handheld oraz zmiany tej płytki od boku, o której mówiłem, zmiany tej płytki na to, aby kamera była tak zwanym handycamem. Wiem, być może wygląda to trochę kuriozalnie, bo jak to? Kamera, która może być na planie filmowym, ma być jako handheld? Tak. Blackmagic takie coś udostępnił, takie coś umożliwia, a ze względu na to, że ta kamera waży tylko 1,5 kg, przypominam Wam, kamera goła, bez obiektywu, bez baterii, bez handla, bez monitora, waży tylko 1,5 kg, więc w takiej konfiguracji, którą widzicie teraz na slajdzie, będzie łatwa do pracy. No i teraz możliwości rigowania. Przygotowaliśmy dla Was tutaj dwa rigi, znaczy dwa zestawy tych kamer, które nam się zostały po naszych testach. Tutaj mamy kamerę z Blackmagic Pixis Handle oraz Blackmagic Pixis Monitor. Kamera w bardzo małym formacie, bardzo wygodna, z niewielkim obiektywem Canona 50 mm, więc malutka kamera. Bardzo fajna do pracy w terenie. Myślę, że dla osób, które tworzą treści na social media, treści, które chcą, aby były najwyższej jakości, to takie coś się sprawdzi dodatkowo. Ja wiem, nie powinno się tego robić, ale wyobraźcie sobie teraz tak. Kamerę mamy w takiej pozycji, nagrywamy w poziomie. Wystarczy ją przestawić. Mamy ekran od tej strony, czyli mamy ekran od góry. Możemy nagrywać pełną klatką obraz pionowy. Coś, co obecnie jest bardzo popularne. Bardzo wiele firm, które tworzą social marketing, czy w ogóle kampanie marketingowe dla innych, tworzą treści pionowe. Coś kiedyś było nie do pomyślenia. Teraz możemy to robić tą kamerką w taki sposób. Bardzo proste rozwiązanie, bardzo przyjemne i wygodne. Drugi set, który mamy, to jest set naramienny. Pozwólcie tylko, że przekręcę sobie uchwyt gripa do pozycji takiej. Nie mamy tutaj zamontowanego wizjera niestety, ale jest również ekran Pixis Monitor i w takiej konfiguracji kamera jest, słuchajcie, pracowałem z Bartkiem już na niejednej realizacji, gdzie mieliśmy ogromne kamery na ramieniu i ta kamera w takim zestawie, która jest nawet z poduszką naramienną, dalej jest z tym Pixis Handle, jest bardzo lekka i wygodna do pracy i do operowania. Więc to są przykłady dwa najprostsze, jakie można origować. Pokażę Wam jeszcze kilka innych zdjęć, z tego co kojarzę, były przygotowane. No właśnie, praca w terenie, czyli kamera do ręki, super rozwiązanie, lekkie,
No i jakość to jest to, co przed chwilą Wam pokazałem, czyli to jest ten rig u nas na testach, kiedy bawiliśmy się obiektywami iRIX. Nie tyle mieliśmy iRIX, mieliśmy też inne obiektywy, a o nich opowie więcej Bartek. Kamera na statyw, nie potrzebujemy za dużo. To jest praktycznie ta kamera, tylko że na statywie z większym obiektywem. No i to jest ten wizjer, o którym mówiłem. Niestety obecnie go nie posiadamy w naszej ofercie, ale do nas docierają powoli, więc jeszcze chwila i będą. No i dobra, jeśli chodzi o rigowanie, no widzicie, tutaj nie ma żadnych nie wiadomo jak skomplikowanych kwestii. Tą kamerę, to co opowiedziałem, to tylko udowadnia i potwierdza moje słowa, że ta kamera jest uniwersalną, bardzo uniwersalną kamerą do pracy w różnych warunkach i na pewno każdy jakoś, jeśli ktoś będzie chciał mieć dobrą jakość, to dobierze odpowiednie akcesoria tak, aby ta kamera spisała się na jego stanowisku pracy. Bartku, teraz Ciebie zaproszę, abyś poopowiadał troszkę o obiektywach, jakie mamy i z jakimi najlepiej te kamery współpracują. A ja Wam dziękuję i do zobaczenia. Dzień dobry, cześć, to znowu ja. Jeśli chodzi o obiektywy, to gdy pierwsze Pixisy zaczęły nas schodzić i my zaczęliśmy sobie jakoś je ubierać, jakieś bateryjki, jakieś obiektywy, zauważyliśmy pewną zależność. Otóż kamerka jest niewielka i przy doborze obiektywów jesteśmy w stanie całkowicie, może nie całkowicie, ale jeżeli chcemy wykorzystać potencjał, że tak powiem, lekkości, jeżeli jest to zrozumiałe, jeżeli chcemy wykorzystać ten potencjał, jak mały zestaw możemy zrobić, jesteśmy bardzo ograniczeni przez obiektywy. W znaczeniu, bardzo łatwo na tą kamerę jest założyć po prostu duży obiektyw i stracić punkt balansu. Tutaj mamy założoną IRIX-a 45, który już jest trochę większym obiektywem. Balansowaliśmy to większą baterią BPU. Kombinowaliśmy. Zakładamy też tutaj czasami fauloki, czyli baterie takie standardowo telewizyjne. Wówczas zasilamy kamerę po złączu LIMO dwupinowym z tyłu, ona wychodzi z kabelkiem DTAP, a małą baterykę BPU trzymamy dalej w sankach jako takie mini UPS przy wymianie hot swap baterii, może to jest lepsze określenie, hot swap płatka. No i wtedy faktycznie zaczyna to mieć, że tak powiem, więcej balansu. Ale matryca też ma swoje wymagania, jeśli chodzi o obiektywy. Jeżeli zajmowaliście się wcześniej fotografią albo macie doświadczenie z fotografią, no to mniej więcej macie jakieś oczekiwania, ile można wycisnąć z matrycy 24 megapiksele. Wracam ciągle do tej rozdzielczości, do tego rozmiaru, no bo matryce 24 megapikselowe w takich proporcjach boków z taką rozdziałką, no to jest właśnie domena aparatów cyfrowych. W kamerach raczej jest to niewiele z konstrukcji, przynajmniej niewiele dostępnych ogólnie konstrukcji Vox Populi. Ma swoje wymagania, ta rozdzielczość i ten rozmiar. Nie są one, może nie potraktowałbym ich jako specjalnie wygórowanych, nie mówimy tutaj o sensorze Super 3512K, no ale jeżeli chcemy wykorzystać potencjał, który tam drzemie, musimy tutaj się uzbroić w szkła, które mają tą zdolność rozdzielczą, żeby pokryć ten sensor. iRIX-y bardzo fajnie się sprawdzają, tylko że nawet jeżeli zdejmiemy sobie ten zestaw monitorowy, załączymy taką rączkę monitor na górze, no to dalej jakby 3/4, może nie 3/4, ale to właśnie chciałem pokazać. O tym właśnie mówiłem. Nawet w takim zestawie mówimy o sytuacji, gdzie kamera de facto dalej jest przeważana do przodu i tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, górna rączka jest rozedwinięta do przodu. To jest jakaś nasza próba redukcji tego punktu balansu. Tak. I na drodze szukania czegoś, co by nam fajnie grało z zestawem, pozwalało zachować kompaktowość tego zestawu, Nisi Athena. To są kompaktowe obiektywy. Mamy je gdzieś tutaj? Mamy je gdzieś tutaj. Kompaktowe obiektywy na PL, więc na natywny bagnet kamery, nie konkretnie tej sztuki, ale ogólnie SPX w BF-ie, znaczy w PLC. I odpowiadając na komentarz, nie mamy autofokusa na PLC. Ale mamy te kompaktowe obiektywy i one stanowią bardzo zgrabną parę, jeśli chodzi o połączenie z tą kamerką.
alternatywą, bo Nisi i Ateny to są mimo wszystko szkła filmowe. One nie są najtańsze, mówimy tu o stałkach. No jest to do pewnego stopnia optymalne, ale bardzo ciekawą opcją jest wyposażenie się w kamerkę w L-mouncie, czyli tą która wyszła jako pierwsza, i bawienie się w adaptery. Normalnie, no to nie jest to dobry kierunek. W znaczeniu tym, że no stawiamy na mniejszy bagnet, zazwyczaj stawiamy większą presję, wykorzystując większe obiektywu, gdy korzystamy z adapterów magnetowych. Przy Pixisie i L-mouncie jest tutaj pewien konsensus, mianowicie z takim rozmiarem body chcemy dążyć do miniaturyzacji też obiektywu, żeby ułatwić sobie pracę, żeby nie dźwigać takiego ciężkiego zestawu, tylko mieć po prostu pod jedną rączką, pod paluszkiem mały zestawik. Dobieramy pod te obiektywy i wówczas te adaptery aż tak nie bolą. W znaczeniu przy lekkim obiektywie adapter z lekką kamerą, z lekkim adapterem jeszcze najlepiej, no to mimo wszystko jest w jakimś stopniu akceptowalne i nawet w moim doświadczeniu komfortowe. Adaptowaliśmy też Nisi, które są na PLC właśnie na L-mount. Widzicie to tak w rogu kadru właśnie adapter też Nisiego. No to fajnie gra i to jest fajne rozwiązanie. I oczywiście, jak już 3 razy powiedziałem coś o fotografii, to wrócę po raz 4. L-mount. Poza tym, że możemy adaptować na PLK i na EF-a, możemy też wykorzystać szkła z L-mounta, które produkuje Leica, Lumix, de facto właśnie fotograficzne obiektywy, co pozwoli nam trochę zaoszczędzić w znaczeniu tego, że tam już mamy do wyboru jakieś zoomy, na przykład 28-70 albo 24-72-8, czyli taki standardowy reporterski zoom. No fajna opcja. Wtedy mamy też pełne wsparcie autofokusa, mamy sterowanie przysłoną w kamerze. No i stałki L-mountowe. Tak, to już możemy się równie dobrze bawić w Leica nawet. Więc opcje są. Opcje są, szczególnie, że te szkła fotograficzne, mimo to, że mają faktycznie gorszy housing i znaczy gorszy, nie są stalowe zazwyczaj i że pierścień ostrości nie jest tak skalibrowany i nie jest tak precyzyjny jak przy obiektywach filmowych, mogą być wyjściem dla wielu użytkowników w znaczeniu tym, że mamy zooma, który jest uniwersalny. Jeśli jest wysokiej klasy, to naprawdę może nam pomóc w produkcjach, szczególnie jeżeli robimy jakieś reportaże, jakieś social media, takie rzeczy bardziej powtarzalnej produkcji i nie zawsze, albo szybkiej produkcji, gdzie mam czasu zmienić po prostu obiektywów w secie. Zoomy mogą być rozwiązaniem. I w ramach tego, że zaczęliśmy od Erixów, poszliśmy później do małych obiektywów typu Ateny, próbowaliśmy właśnie tego Canona jeszcze, szkła kanonowe z adapterem na AF. Poszliśmy też trochę dla historii w drugą stronę, w tokiny Wisty. No i to już to może no kawał szkła. Nie da się tego opisać inaczej. 135 moim zdaniem była cięższa niż sama kamera, w znaczeniu sam obiektyw był cięższy od kamery. Rodziło to parę problemów, było to trochę niekomfortowe i poza tym, że ta kamerka tak stała na stole, to nie rekomendowałbym nigdy jej trzymać za rękę bez wsparcia obiektywu, w znaczeniu właśnie tego wywierania presji na bagnecie i to jest kamerka na L-mouncie. Ale w tym sensorze brzemię potencjał i te tokiny bardzo pomogły nam go wyciągnąć. W sensie mamy porównanie, jak te tokiny zachowują się na tej matrycy pełnoklatkowej. Wiemy trochę, jak się zachowują na PSC w 12K i w 6K. No i przy tym pełnym sensorze czuć, że faktycznie ten sensor daje radę i że nie jesteśmy ograniczeni ani przez rozdzielczość obiektywów, w sensie rozdzielczość obrazowania, tylko już po prostu kończą się piksele. I zagłębiamy się w ten obraz tak samo, gdy, może nie tak samo, ale mówimy tutaj już o skali nadmiaru pikselów, tak samo jak przy 12K. W sensie rozdzielczość wynikowa daje radę i to jest naprawdę top of the top. Niemniej jednak przy takich większych obiektywach ten proporcja wagi zmusza nas do rigowania, czyli sanki takie jak tutaj, wypychamy trochę naprzód, balansujemy na łyżwie, lens support i z małej kamerki robi nam się duża kamerka. Co kto lubi? Ja osobiście zawsze byłem typem lekkiego strzelca, czyli Ronin, kamerka, mały obiektyw, alleluja. Najlepiej jeszcze bez V-locka, bo to ciężkie, a te BPU są... Lepiej mieć 2 BPU i wymieniać, mieć lżej na ręku niż dużego V-locka. Ale jeśli chodzi o matrycę, ona daje nam potencjał, żeby korzystać właśnie z tych wysokobudżetowych, wielkorozmiarowych szkieł, no i mieć tą rozdziałkę, mieć te wyniki, które byśmy chcieli mieć. I tu też brzmie pewien potencjał.
Bo gdy mamy już taką dużą kamerkę zrobioną z małej kamerki, w sensie gdy sobie to rigujemy, no to najpewniej będzie to pracować na statywie. Jeżeli to będzie pracować na statywie w stałej zabudowie, to tu jest potencjał. Tak samo jak Piotrek przewidział, że będę powiedział coś o produkcji wirtualnej, automatyzacji i możliwości tego portu skrętkowego, to tam jest się trochę dzieje. Ale trudno, wracamy do obiektywów. IRIX-y, mieliśmy cały set. Wcześniej nagrania, które pokazałem to było powiększenie na Vistę, było nagrywane 150 IRIX-ową F3, znaczy T3. Fajne combo. T 150 jest długa, ale nie jest najcięższa, więc ona też się całkiem komfortowo znajduje szczególnie na EF-owej kamerze. Szczególnie na EF-owej, bo ten EF mount, który jest dostępny w Pixisie, jest lokowany. To nie jest taki zwykły mount. Jeżeli chcemy zdjąć obiektyw, to podobnie jak w PL mouncie, musimy najpierw uszami go odkręcić, a później standardowo dopiero klikaczem. W znaczeniu, że jak mamy zablokowany obiektyw, tak jak teraz, mam nadzieję, że to widać na kamerce, króca, fuks tak średnio. Może jako wrócę? Nie, niespecjalnie. No, w każdym razie obiektyw jest zabezpieczony teraz przed wyjęciem. Mamy go zaciśniętego, klikam przycisk zwalniania i kręcę, on ani drgnie. To jest bardzo stabilny bagnet. W momencie, w którym odbezpieczymy go w stylu PL mounta, dopiero możemy go uwolnić. Fajna rzecz, zazwyczaj była dostępna głównie w adapterach bagnetowych. W kamerze Blackmagica to jest pierwsza taka implementacja takiego bagnetu, no nie licząc Cine 12K, na stałe wbudowanego. Moc. To jest fajne i sprawia to na tyle dużo zaufania, że myślę spokojnie 70-200, czy jakieś teleobiektywy 300, no 300 to może F4, ale te 2.8 to już z lens supportem. Jest tutaj potencjał, jeśli chodzi o bagnety. Powiedziałem też tak dużo o tych bagnetach razem z Piotrkiem, a jest jedna trochę dla stałych użytkowników Blackmagica trochę nietypowa rzecz. Mianowicie przy Ursach mieliśmy wymienne bagnety. Na Ursie Mini Pro mogliśmy założyć obiektywy EF-owe, PL-ki, B4, Nikona F-mounta. Tutaj natomiast te obiektywy, jakby te bagnety możemy wybrać przy zakupie, ale nie jesteśmy w stanie ich później przekręcać. W sensie nie jest to możliwość udostępniona przez producenta. Jak bardzo będziemy chcieli, to na pewno ktoś to zrobi, ktoś się przekręci, ale basicowo te bagnety, które są budowane w kamerę, nie podlegają zmianom przez użytkownika. Czyli nie możemy sobie kupić L-mounta, a później zdecydować się na dokupienie IF, no i sobie go przekręcić. W ten sposób to nie zadziała nam. Niestety. 11 IRIX-owa to jest też obiektyw fajny, efekciarski. W sensie 11 mm na pełnej klatce, gdzie z tą kamerą możemy nagrać tą pełną klatkę na tych 11 mm. Bardzo fajna rzecz, ciekawa, polecam. W ramach może bardziej przygody niż faktycznego wykorzystania. W sensie no, jest już totalna szerokość i z tego nie uciekniemy. Ale jest to opcja. Teraz widzicie na slajdach tą kamerkę, którą mam teraz pod sobą. Z dokładnie tą samą baterią, z dokładnie tym samym rigiem. Rig, no właśnie, bo w zasadzie co my tutaj patrzymy? Nie, dziękuję. Piotrek mi wodę podawał. O co chodzi? Poza Pixisem, to co teraz widzicie na zbliżeniu, jakbyśmy mogli zobaczyć w Ursie, poprosiłbym. Patrząc od boku, no to kupując kamerę dostajemy samo body. Bez baterii, z zasilaczem sieciowym, z bagnetem bez rączki i bez monitora. To co my patrzymy teraz to, idąc od dołu, mamy baseplate monrigowy. Bardziej tutaj właśnie z potrzeby korzystania tej kamery na ramieniu niż faktycznej może no kwestia preferencji, tak? Nie traktowałbym tego jako coś, co jest niezbędne i co koniecznie rekomendujemy, ale przechodząc do góry, bateria, rączka, no i to mocowanie monitora. Monitor jest dostępny w 3 jakby wersjach, w sensie możemy go kupić w 3 zestawach. Pierwszy to jest goły i wtedy mamy sam monitor z soundhoodem, tam jeszcze jest bodajże kabelek USB-C i to tyle. Mocowanie sami musimy sobie wyczarować. Jeżeli już mamy jakieś elementy, że tak powiem, z innych kamer smartrigowe do rigowania, no to jest to opcja, bo możemy sobie to na Magic Arma wykombinować jakoś. Druga opcja to jest taka trochę, wersja wzbogacona o mocowanie do monitorka. To jest taki swivel mount standardowy. I mamy go założonego właśnie na drugiej kamerze. Dziękuję ślicznie.
I to jest właśnie ta druga opcja, gdzie mamy po prostu obiekt z monitorem, ten swivel mount, na którym możemy sobie kamerkę obracać, znaczy obracać monitorek, plus kabelek USB-C. Kabelek USB-C. To jeszcze dopowiem, dopóki nie zapomniałem. Jeżeli wcześniej korzystacie z REDów, to wiecie, że te kabelki USB-C do monitora to jest śliski temat. W sensie te REDa działają, a inne już nie zawsze. Z Blackmagiciem jest trochę inaczej, bo to, co się tutaj dzieje na tym połączeniu z kamery do monitorka, to jest DisplayPort over USB-C. Gdzie to jest otwarty standard, równie dobrze moglibyśmy tutaj wpiąć monitor komputerowy, który obsługuje DisplayPort over USB-C i to by działało. I to też sprawdziliśmy. Co więcej, w ramach moich szalonych pomysłów wpiąłem tu huba USB-C na HDMI, na USB-A, na skrętkę i wyświetli mi normalnie obraz po HDMI. Więc to działa. To jest otwarta puszka, możemy tutaj kombinować, daje nam to pełną swobodę. I o tym wspomniałem, żeby o tym nie zapomnieć. Wspaniały plan. Trzecia wersja monitora, którą możemy zakupić, to jest właśnie taki EVF kit. I to jest ten największy dostępny zestaw i to jest coś takiego. Wszystkie zestawy jakby monitorków są też kompatybilne z Ursą Sina 12 i 17K. No ale to już troszkę inna półka cenowa, jeśli chodzi o kamery i fajnie, że jest to kompatybilne. Mamy tu samą jakość, więc myślę, że można to traktować jako plus. No, wracając. EVF kit jest montowany na top handle. Top handle Blackmagicowe, więc jeżeli chcecie wykorzystać jakieś swoje większe w stylu na przykład Hollywood bodajże, gdzie mówimy o tej przedłużanej rączce z zacięciem na tył, to musicie być przygotowani na to, że możecie mieć problem z zamocowaniem tej konstrukcji IVF-owej na waszym top handlu. Oczywiście wszystko się da, jak się bardzo chce, tylko trzeba to wymyślić, a najlepiej jeszcze przymierzyć domyślnie przed zakupem, a nie po. Tak. Ta konstrukcja IVF-owa, ona jest uniwersalna i jakby naprzemiennie używana z tym okularem IVF-em, który był wcześniej pokazywany przez Piotrka na slajdach. Jeśli chodzi o sam mechanizm, właśnie te metalowe rurki, ten mechanizm mocowania to jest kompatybilne. Gdybyśmy mieli na wymiankę właśnie IVF, w sensie okular, to po prostu wysuwamy sobie tutaj z łyżwy, która jest przerażająco podobna do NATO Rail, ale mi się nie zgrała z NATO Rail. Wysuwamy sobie monitor i tutaj normalnie na zatrzask, może nie na zatrzask, ale na szynę wchodzi IVF. W sensie ten okular. Tak. Tak się to prezentuje. No na tym zestawie i największym IVF-owym faktycznie możemy robić fikołki, jeśli chodzi o pozycjonowanie ekranu. Możemy go odsunąć, możemy go sobie przysunąć. Naprawdę jest to świat i ludzie. Aż za dużo moim zdaniem. Jednak ten swivel mount i górna rączka daje nam najwięcej mobilności, jest najmniejsza i najlżejsza przede wszystkim. Tak. Tak wygląda IVF mount. Jeżeli chodzi o kombinowanie z innymi monitorami. Kamerka ma jednego SDI-a. Spoko. Jest to SDI 12G. Więc możemy sobie podpiąć jakiś monitorek 5-7 calowy Video Assista czy cokolwiek innego. Tylko że wtedy tracimy sterowanie nad menu. Z tego monitorka, jak Piotrek pokazywał, jesteśmy w stanie sobie wysterować wszystko. Każde ustawienie kamerki, format nagrywania, wszystko de facto. Po SDI tego nie zrobimy, no bo się, tak powiem, SDI nie przepuści na tych informacji sterujących. No i jest to do pewnego stopnia ograniczające. Ale ograniczające w znaczeniu, ten boczny ekran on jest spoko do ustawień, jeżeli mamy czas się przygotować przed ujęciami. Jego pozycjonowanie na boku jest suboptymalne, jeśli pracujemy w poziomym formacie 16:9 na statywie. No, górny monitor jest, jakby nie patrzeć, koniecznością. Łatwo to sobie porównać, jeżeli wcześniej pracowaliście na komodziaku, on ma taki mini ekran z góry, no to ciężko tam coś, że tak powiem, wykadrować. Tutaj jest podobna sytuacja. To, co jeszcze nie wybrzmiało, a co fajnie, żeby było, że wybrzmiało, te dwa monitory są równoległe i równoprawne w znaczeniu obydwach. Na obydwu możemy zmieniać dokładnie te same ustawienia z tymi samymi efektami, ale ten monitor możemy sobie zablokować. Tu jest przycisk lock i teraz, to ja może to pokażę nawet. Jak włączę kamerę, załóżmy, że miałbym ją na ramieniu i mógłbym sobie poklikać menu, tak jak teraz. Pyk, poklikuję sobie, no i nie chciałbym tego zmienić policzkiem przez przypadek, mając kamerę na ramieniu.
blokujemy sobie wówczas przyciskiem lock. No i teraz touch na ekranie jakby został wyłączony. Nie jesteśmy w stanie nic zmienić, podczas gdy ten monitor kamerowy na górze w znaczeniu EVF działa. Zazwyczaj mamy go przed twarzą w takiej sytuacji, gdy mamy kamerę na ramieniu, więc możemy spokojnie zmienić wszystkie ustawienia z niego, jeśli jest taka potrzeba. No bo trzymajmy kciuki, żeby jak coś jest ustawione, to żeby nie trzeba tego zmieniać. Dokładnie tak. Co my tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o obiektywy? Baterie i dyski. Jeżeli korzystaliście jeszcze z kamer z Blackmagica, no to po raz kolejny mówię wam coś, co już pewnie wiecie, ale są pewne rzeczy, których nigdy nie trzeba, których nie można powiedzieć za dużo. Wspierane media. Blackmagic daje listę rekomendowanych nośników, to jest tylko część z nich, to są tylko bodajże karty CFastowe, znaczy CF Express, jeszcze możemy nagrywać na dyskach USB-C, ale kamera pozwoli nam zapisać materiał na dowolnym innym nośniku spoza tej listy. I on będzie działał, jeżeli to jest wysokiej klasy nośnik, przez najprawdopodobniej 75% czasu pracy kamery. Te 25% czasu sprawia najwięcej bólu, żalu, smutku i negatywnych emocji. Więc tabelki w ogóle są tak skonstruowane, że macie je rozpisane do RAWa 5:1 w 36 fps. No więc na zdrowy chłopski rozum, jeżeli chcemy pisać w czymś mniejszym, no to możemy sobie pozwolić na tańsze nośniki o trochę mniejszym throughpucie, które pozwolą nam teoretycznie to zapisać. No i tutaj wchodzi ta zasada 75%. Przez 75% czasu tak, pozwolę wam to zrobić. A przez te 25% będziecie pluć sobie w brodę. Z mediami nie ma żartów i tu trzeba patrzeć w tabelki i zapewnić sobie ten komfort życia i pracy, że nasze nagrania jakby nie przerwą, take się nie przerwie w połowie ujęcia. Tak w ogóle teraz okłamałem. To są dyski SSD. Tabelka dysków, nie CFastów, CF Expressów. No właśnie, z tymi dyskami to jest tak, że jeżeli chcemy sobie odchudzić kamerę jak najbardziej, no to faktycznie CF Express wchodzi nam w body, jest, że tak powiem, najlżejszą, najprostszą sposobem do zarzucenia kamerze jakichś mediów. Ale nie najtańszą, szczególnie jeżeli będziemy wchodzić do dużych pojemności. Tak jak widzieliście, kamerka potrafi być łakoma, jeśli chodzi o format nagrywania i ilość plików, które wypluwa, więc bardzo kuszącą opcją jest, jeżeli pracujecie w bardziej stacjonarnych zestawach w znaczeniu, już pokazuję, no tutaj niestety światło, jest widoczne, jest dobrze. Dyski per terabajt wychodzą taniej. Pod warunkiem, że liczymy właśnie w tej skali per terabajt. Minusem jest to, że dysk zewnętrzny jest zewnętrzny, nie wpychamy go w kamerę. Razem z kamerką z fabryki przychodzi nam takie mocowanie na rzepy. Velcro mocowane na tej płytce i tam bardzo dobrze mieszczą się dyski Samsunga. Tam też wpychaliśmy Wise'y, tylko zajmujemy sobie wtedy port USB-C z tyłu. Więc coś za coś mamy tańsze medium, możemy nagrywać, ale jakby wykluczamy pewne możliwości portu USB-C, o których jeszcze opowiem. Albo w sumie w skrócie nie możemy podać kamerki internetu po USB-C, bo to jest chyba taka najważniejsza umiejętność. Ale mamy tańsze media i przy dłuższych sesjach nagraniowych, gdy robimy jakąś produkcję na żywo, bądź po prostu długie take'i, no to dyski the way to go, ewidentnie. Dobra, media zapisu mamy omówione. Zasilanie. Takie najoczywistsze sposoby zasilania kamerki są 3. Pierwsze to są budowany port na baterię BPU, czyli korzystanie z baterii BPU. Najlżejsze rozwiązanie, moim zdaniem też najwygodniejsze, bo jeżeli wcześniej pracowaliście na Pocketach, na Cinema 6K, na tych mniejszych kamerkach Blackmagica, no to pewnie wiecie, że ten czas pracy na wbudowanej baterii jest niedługi. Tutaj, przy tych większych bateriach, setkach, 90-kach, już możemy sobie pozwolić na komfortową pracę i myślę, że 2-3 godzinki, 2,5, kompromis. 2,5 godzinki pracy to jest dobry czas na te baterie i to jest w miarę komfortowa naszym zdaniem wartość. Jeżeli potrzebujemy więcej, jeżeli potrzebujemy mieć prawdziwą uniwersalność i pozwolić sobie na 8 godzin pracy na jednej baterii i w ogóle o tym się nie martwić, no to tylko V-Locki nas tutaj wspomogą, ewentualnie zasilanie sieciowe. Tak jak mówiłem, kamerka ma z tyłu port LiMo dwupinowy, no i to właśnie przez niego podajemy do kamerki zasilanie zewnętrzne, niezależnie czy V-Locka, czy zasilanie sieciowe z zasilacza.
To, co jeszcze można zrobić, to są adaptery. Jeżeli korzystaliście wcześniej z Sony FX6 albo FX9, to pewnie kojarzycie, że są adaptery z BPU na V-Locka właśnie. One są takim dłuższym plastyczkiem, który w środku ma po prostu przelutowanie do tych pinów. Jest to też opcja, jak najbardziej. Nie wiem, na ile preferowana względem tego, żeby mieć w środku małą baterię Sonego, tak jak mieliśmy na przykład w tej kamerce, o tutaj, gdzie mamy anteny, widać po lewej stronie jest taka mała 35 BPU. No to jest taki miniacz, ona też nie starcza na długo, no ale w ramach odsłon baterii, w znaczeniu ona zawsze dostaje body. Gdy wpinamy V-Locka na szynce z tyłu i on dopina się do kamery po BPU, to możemy wyjąć tego V-Locka, odpiąć go, a kamera dalej pracuje z tym na tej właśnie BPU, chyba powiedziałem masło maślane. No, trudno. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Dokładnie tak. No i to są de facto 3 sposoby, jeśli chodzi o zasilanie kamerki. Zasilanie sieciowe dla pewnych, najpewniej dla części widzów jakby już jest skreślone, jeśli pracujecie w tej kamerze stricte jako przy produkcji filmowo-telewizyjno-ruchomej, że tak powiem dynamicznej. No dobrze. Dużo mówimy o Pixisie 6K, ale ciężko jest przemilczeć fakt, że Blackmagic zapowiedział Pixisa 12K, czyli z zewnętrznego, że tak powiem, punktu widzenia identyczną kamerę w identycznej obudowie, ale z innym sensorem. Co się wdrzemie w tym sensorze? Przede wszystkim musimy przeanalizować, co mamy tutaj. Tutaj mamy matrycę CMOS-ową z filtrem Bayera, no tam rozdzielczości 6000 na 4000 z groszami, już na 32 piksele w T3 wefta. Darujmy to sobie. To jest serce kamery i ten sensor już znamy z Cinemy 6K. W znaczeniu bardzo podobny technicznie sensor jest tam wrzucony. Wiemy, czego się spodziewać. Ten obrazek nie jest taki kontrastowy, jest mięciutki, możemy naprawdę z nim robić fikołki. Bardzo plastyczny. No i jest z filtrem Bayera. Co za tym idzie? Skalowanie w kamerze. Widzieliśmy, jakie mamy funkcje. Skalowanie w znaczeniu poziomu odczytu i to kropowanie. Pixis 12K ma inny sensor. Szok. Sensor bardzo podobny, przynajmniej na papierze, a śmiem twierdzić, że taki sam jak Ursa Cine, czyli dużo większa kamera w dużo większych pieniądzach, która nie ma filtra Bayera. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo lwia część kamer, produktów wideo, foto, jakby ten filtr Bayera stał się niejako standardem, a Cine 12K korzysta z filtra kolorystycznego opracowanego przez Blackmagica. I tak jak filtr Bayera to była ramka 2x2, gdzie mieliśmy ułożenie pikseli, a raczej diod światłoczułych czerwony, zielony, niebieski, tak siatka CFA Blackmagica jest 6x6. I poza tymi 3 podstawowymi składowymi jest 4. filtr, który przepuszcza nam światło białe. Nie filtruje nam kolorystyczności. To wpływa na to, że kamerka jest w stanie przewidzieć, jak może nie przewidzieć, przechwycić większy zakres dynamiczny, bo te dane też są zapisywane. Ale to, co jest jeszcze ciekawsze, przez to, że ten pattern jest symetryczny, jak dobrze pamiętam, funkcje skalowania w kamerze działają troszkę inaczej. Znaczy skalowania. No w sumie tak, można powiedzieć, że skalowania, raczej poziomów szczytów niż skalowania. Tutaj, żeby nagrać coś w mniejszej rozdzielczości, musimy zarzucić kropa. Więc matryca nam się skropuje, nie przeskoczymy tego. Nie ma tutaj żadnej możliwości. Przy Pixisie 12K jesteśmy w stanie robić odczyty w birawie z pełnej matrycy w mniejszych rozdzielczościach. Czyli możemy kupić kamerkę 12K, żeby nagrywać w 4K. Tak, ale korzystając z pełnego sensora, z nowej technologii i to może być breakthrough dla części użytkowników, szczególnie jeżeli już się zapoznaliście ze specyfikacją Ursy Cine. To jest to jakby nowy top of the top, nowa technologia. Pixis 12K odziedziczy część, że tak powiem, osiągnięć technologicznych na potrzeby tej kamerki. Pierwsze, to co trzeba wziąć sobie porównanie, znaczy porównując te dwie kamerki, to jest to, że Pixisa 6K już mamy na ręku, wiemy jak się zachowuje, możemy go sprawdzić, możemy go porównać, a Pixis 12K na razie jest zapowiedziany, ale jest gdzieś na horyzoncie. Więc ciężko nam przewidzieć, jak ta kamerka będzie się zachowywać, jeśli chodzi o jakieś niuanse. To jest pierwszy punkt. Po drugi, no to bądźmy szczerzy, cena.
Pixis 6K, jak co by nie robić, jakby na to nie patrzeć, zawsze wyjdzie jaka ta bardziej budżetowa opcja. Co może być kuszące, jeżeli teraz korzystacie z innej kamery i potrzebujecie go na Bicama. Bo ten Pixis 12K ma duży potencjał, jeśli chodzi właśnie o bycie Bicamem dla dużej Ursy Cine 12K. No, mają ten sam sensor, więc skrywanie kolorystyczne to będzie hop-siup. No pytanie tylko, czy każdy ma na to budżet, no bo jednak te Pixis 6K są jeszcze w rozsądnych pieniądzach. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o body, no to obydwie kamerki będą takie same, tutaj za wiele się nie możemy spodziewać. Dokładnie tak. No dobra, to co? Mogę chyba już przejść do swoich tematów. Super, czyli robimy to, co lubię najbardziej, nerdzimy. Produkcja, ogólnie jeżeli zrobicie sobie szybki przegląd możliwości kamery, no to pierwsze co myślicie, no to że to jest kamera do filmu. I że ciężko jest zacząć do produkcji wirtualnej, do produkcji multicamowej w znaczeniu z realizacją czy podobnych działań. Prawne oko też zauważy, że kamerka nie ma portu SDI in, a ci, którzy korzystają na systemie Blackmagica na pewno wiedzą, że przez port SDI in uzyskujemy możliwość komunikacji z mikserem. Czyli wysyłamy sobie talkback, tali, sterowanie kolorami, de facto wszystkim. Tutaj ten port SDI in jest zastąpiony portem BNC, timecode i ref in. Nie jest to wejście obrazowe, czyli żeby tutaj podać referencję, nie możemy podać obrazu, który zawiera jakby, tak jak to robi Ursa z SDI in, tylko musimy tu podać sygnał tracing. Jakby to jest sygnał analogowy, to nie jest sygnał wideo, więc zachowuje się zupełnie inaczej niż SDI in w Ursie i bardziej jest podobny właśnie do tego portu ref in w Ursie niż SDI in. No to pewnie chciałoby się powiedzieć, że skoro kamerka nie ma SDI in, to nie ma synergii z atemami. Otóż nie, a nawet tak. Jak Piotrek wspomniał, kamerka wspiera streamowanie po ROTMP wewnątrz siebie, ma wbudowany encoder. No to jak ma wbudowany encoder, to możemy streamować. No zapytacie gdzie? A gdzie sobie wymarzymy? Kamerka wspiera, możemy zaaplikować w kamerce wybrane klucze streamu i wybrane serwery. A co jest najciekawsze, to kamerka jest w stanie streamować do Streaming Bridge'a. Czyli jeżeli kojarzycie, to jest taka kosteczka z Blackmagica, która jest dekoderem sygnałów RTMP. Teraz schylę się po kabel. Pyk, kabel skrętkowy, który jest połączony na krótko do switcha w sieci, której jest nasz mikser wizji. Wpinam się, więc kamera ma już dostęp do internetu, w sensie w sieci lokalnej. W drugą stronę. Przełącznik. Dobra, teraz jestem w stanie, tutaj na podglądzie wyklikam sobie w zakładce Setup. Tak to zrobię. W zakładce Setup mam menu, które jest dedykowane stricte do streamu. Tutaj wybieram sobie platformę, mogę wpisać z palca adres, znaczy klucz transmisji, no i wyzwolić transmisję. Wcześniej mogę też wybrać sobie, czy mam wysyłać sygnał w REC-u 709 czy loga na stream, no ale w sieci lokalnej jestem w stanie wykryć sobie tego atema. Jestem w stanie też wybrać kompresję mojego streamu. Zaraz ją zmienię na streaming high. No i pyk. Co się teraz dzieje? Teraz złapaliśmy linka. Nie złapaliśmy linka. Podałbyś mi drugą baterię? Na swoje usprawiedliwienie kamerki chodziły na prądzie zanim zaczęliśmy stream, więc to nie jest tak, że no nie wyłączyliśmy ich. Zaraz kamera powinna nam się zalinkować z mikserem i w momencie, w którym Marcin kliknie na preview kamerę numer 5, powinienem
uzyskać informację talii, ale jeszcze się to nie wydarzyło. Kurczę. A przypisał mi w ogóle jakiś brzydki adres IP. Tak to jest, kiedy na testach działa, a chce się coś zrobić na żywo. W każdym razie, po tym kabelku jesteśmy w stanie wysłać z kamery stream do miksera wizji, a z miksera wizji po streamie RAW-TMP w sygnale zwrotnym otrzymać informację sterującą do kamery. Czyli możemy zmienić sobie kontrast, możemy sobie zmienić zdalnie ISO, możemy sobie zrobić podgląd preview and tally, w sensie nie jesteśmy w stanie wysłać sygnału z obrazem obok, ale mamy sygnał tali, więc mamy de facto sterowanie nad kamerą w stylu właśnie SDI i URSY. Poza tym, że po streamie RAW-TMP nie otrzymamy timecodu i referencji, więc tutaj bazujemy i tak na tym złączu analogowym z sygnałami timecodowymi, ale jest to jakieś do obejścia. Co jeszcze możemy zrobić po tej skrętce, to jest udostępnić przestrzeń dyskową kamery po sieci jako serwer SMB, czyli możemy sobie wyobrazić taką bardzo zawiłą instalację, gdzie mamy studio w jednej części budynku i studio w jednej części budynku, a realizatorkę w drugiej części budynku i obiekty są połączone ze sobą tylko jedną skrętką, 1G. Wówczas wszystkie kamery ze studia jesteśmy w stanie na podgląd wysłać sobie do miksera, sterować zdalnie z tymi kamerami, a nawet zdalnie wyzwolić nagrywanie w tych kamerach, bo razem z tym sygnałem sterującym z miksera idzie właśnie komenda włącz nagrywanie. Jesteśmy w stanie połączyć ten system de facto po sieci 1G standardowej, która już najpewniej jest zaszyta w większości budynków. Fajna rzecz. Przez to, że udostępniamy sobie przestrzeń dyskową po SMB, nawet po zakończonych nagraniach nie musimy przechodzić i zbierać dysków z kamer, tylko jeżeli to jest stała instalacja, możemy sobie coś takiego pozwolić, wirtualnie po wszystkich osobnych źródłach danych przeciągnąć to po sieci do jednego folderu. Jak będziemy to robić po sieci 10G, to już w ogóle będzie marzenie. To jest fajne, to budzi pewne możliwości. Poza tym studiem, które jest takim oczywistym wydarzeniem, to po sieci możemy udostępniać nie tylko obraz live oraz pliki BIRAW, które są nagrane na SMB, a tak jak wspomniałem wcześniej, te proxy. Możemy je wgrać nie tylko do sieci w ramach sieci lokalnej, a też wychodzić na świat z nimi, w sensie do chmury cloudowej. Z wychodzeniem na świat i tym, co zrobiliśmy teraz, musimy wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Ta rączka, ten zestaw ING Kit, którym pokazywał Wam Piotrek, był zaprojektowany, mam takie wrażenie przynajmniej, właśnie z myślą o tym zastosowaniu, żeby Pixisa traktować jako opcję na kamerę, która pracuje w produkcji telewizyjnej jako kamera zdalna. Mamy budowany encoder, mamy rocker, mamy wszystkie funkcjonalności prostych kamerek camcorderowych i możemy ten sygnał praktycznie z kamery wysłać do realizatorki, do studia w Warszawie po sieci. Oczywiście musimy skonfigurować odpowiednią sieć odbiorczą, ale to da się zrobić i to działa. Więc paradoksalnie kamerka może znaleźć swoje zastosowanie w produkcji telewizyjnej. Choć nie jest to takie oczywiste. Kolejna rzecz, trochę szalona, ale jeśli zajmowaliście się kiedyś tematem trochę głębiej, to możecie wiedzieć, do czego zmierza. Drony. Przez jakiś czas była moda, że właśnie Komodo było fajną kamerą dronową. Tutaj też jest na to potencjał. Między innymi przez to streamowanie RAW-TMP możemy sobie zrobić kamerki budowany podgląd trochę opóźniony, więc to nie jest do końca bezpieczne do sterowania dronem, ale do kadrowania i kontrolowania, że tak powiem, przebiegu kamery jak najbardziej. Możemy wyzwolić zdalnie nagranie, więc też, że tak powiem, mamy to. Musimy tylko udostępnić wspólną sieć po Wi-Fi. Więc jakiś access point, większa antena, to jest droga. Oprócz dronów, produkcja wirtualna. Kamerka ma sensor pełnoklatkowy i możemy z niej wyjść po SDI-u w kaszecie 16:9, w przeciwieństwie do Cinema 6K. Co nam to daje? Możemy, jeśli pracujemy na green screenie, ewentualnie na diodzie, chociaż jest to już bardziej skomplikowany temat, przy wykorzystaniu tej większej płaszczyzny obrazowania, tej większej matrycy, rozmyć sobie tło, by pozbyć się mory w tyle i na przodzie. Jeśli ktoś jest ubrany w garnitur, taki ciasny galanci. No i kamerka umożliwi nam na większą kontrolę właśnie nad morę i nad głębią ostrości z względu tego, że mamy pełną klatkę, pełną matrycę. Tak,
to jest chyba lwia część tego, co chciałem powiedzieć. Także, jeśli chodzi o use case'y. Pierwszy, który omówiliśmy, kamera zdalna w produkcji telewizyjnej. Możemy przyjąć sygnał nadawany przez tą kamerę dowolnym dekoderem, a raczej Atemem Stream Bridge'em lub którymś z rodziny Atem. To mamy pyk. Drugie rozwiązanie, drony. Kamerka jest kompaktowa i z jakimś obiektywem małym, najlepiej takim jak Nisi, albo jeszcze jest Laowa 12 mm. Ona też wejdzie tutaj na L-mount. Też fajna opcja, bo mam bardzo totalnie szerokość. IRIX może już być za ciężki na drona, ale te drogi. No i mamy możliwość sterowania. Przez Limo możemy też zasilić baterię, znaczy zasilić kamerę zwykłym zasilaniem 12V. Dokładnie tak. Przez chwilę chciałem powiedzieć, że 16. To. W produkcji wirtualnej pełna klatka, możliwość rozmycia, no i walka z morą, która jest tutaj najważniejsza. Kamera też przyjmuje referencje, więc to też może być kluczowe, jeżeli pracujecie w technologiach z Ghost Frame'em albo po prostu z diodą, chociaż tutaj problemem może być brak globalnej migawki, no ale to wchodzenie już w niuanse. Cóż jeszcze rzec? No, oprócz produkcji filmowej oczywiście. Reportażowo też ma tutaj potencjał za sprawą udostępniania plików proxy. Możemy te pliki, o których wspomniałem, udostępnić po sieci i materiał może być zmontowany w momencie, w którym operator wraca z pola z surowkami. W znaczeniu, że operator wraca, my tylko podłączamy dysk z kamery, linkujemy na nowo pliki, a w zasadzie same się linkują, bo DaVinci kuma, że to źródło z tej samej kamery i ten sam timecode i mamy gotowy materiał praktycznie instant. Więc przy szybkiej produkcji to może być plus. Dobrze, teraz proponuję zrobić taki myk. Zaprosiłbym Piotrka, on wam opowie jeszcze co nieco, a ja w tym czasie spróbuję zmusić tę kamerkę do współpracy. Zaraz wracam. Siemanko, słuchajcie, Bartek walczy jeszcze z tą kamerą, aby ją podłączyć po skrętce i pokazać wam, jak to działa organoleptycznie, a uwierzcie mi, działało to chwilę przed rozpoczęciem live'a, bo jeszcze wszystko testowaliśmy. Ja mając chwilę jeszcze na prezentację siebie przed kamerą, poproszę was teraz o zadawanie pytań, ponieważ powoli zbliżamy się już ku końcowi tego webinaru, tego live'a, więc fajnie, gdybyście teraz pozadawali kilka pytań. Widziałem, że już kilka pytań jest, natomiast jeśli uda wam się teraz jeszcze dodatkowe pytania nam zadać, to będziemy bardzo szczęśliwi. My je zaraz przygotujemy, gdy Bartek już uruchomi kamerę i mam nadzieję, że połączy się i uda nam się połączyć z mikserem, to po tej sekcji połączenia i po tej sekcji pracy po skrętce zaczynamy sekcję Q&A, a na koniec jeszcze informacja dla osób, które chcą przetestować tą kamerę we własnych rączkach. Więc o tym będzie. Czy mogę już teraz o tym powiedzieć? Teraz już mogę o tym powiedzieć. No dobrze, to nie czekajmy w takim razie. Kochani, już 30 lipca będzie Open Day z tymi kamerami, gdzie będziecie mogli przyjść do nas do firmy, najprawdopodobniej do nas do firmy i dotknąć tych kamer, pobawić się nimi, ponagrywać sobie nimi surówki, swoje materiały, więc możecie zabrać i karty CF Express i możecie wziąć ze sobą też dyski USB-C, przetestować chociażby, czy ten dysk, który nie jest na liście Blackmagica, zadziała z tymi kamerami, więc możecie przyjść do nas, przetestować. Padło też jedno pytanie, czy można przetestować przed zakupem i tak dalej. Słuchajcie, tak jak na początku webinaru było pokazane, my jesteśmy nie tylko sklepem, ale jesteśmy też rentalem, wypożyczalnią, więc zawsze, jeśli planujecie zakup jakiegokolwiek sprzętu, który jest w naszej ofercie, sprzętu Blackmagica, to napiszcie do nas, przyjdźcie, wypożyczcie w ramach testów i przetestujcie przed zakupem dany sprzęt. Udostępniamy to już od lat. Taka jest nasza polityka. Zawsze staramy się, abyście mogli te sprzęty przetestować, no bo jednak nie ukrywajmy, bardzo często jest to dosyć duży wydatek i fajnie byłoby mieć pewność, że dane rozwiązanie u was zadziała bezproblemowo.
Więc konkludując, 30 lipca widzimy się. Jeśli jesteście zainteresowani takim spotkaniem, piszcie do nas na maila biuro@cyfrowarepublika.pl. Wszystkie szczegóły będą podawane już mailowo. Będziemy też wrzucać na nasze social media. Również będziemy wrzucać na naszego YouTube'a, więc zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz obserwowania naszych social mediów, chociażby na Instagramie Cyfrowa Republika. Tam nas znajdziecie i tam są zawsze najświeższe informacje, jeśli chodzi o jakiekolwiek wydarzenia, które organizujemy. Bartku, jak sytuacja u Ciebie? Zaproszę Ciebie. Zostawiam Was z Bartkiem. Mam nadzieję, że mu to zadziałało. Jeśli nie, to przechodzimy za chwilę do sekcji Q&A. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, nie wierzą Państwo. Włącz i wyłącz zadziałało. Mamy teraz na kamerce sygnał preview. Widzimy to. Gdyby Marcin wrzucił mnie na wizję, czego proszę nie robić, bo celuję teraz na nasze zaplecze. W każdym razie widzimy, że mamy lampkę preview. A raczej mieliśmy, gdybyśmy z powrotem wrzucili tą kamerkę na preview. Pyk, mamy to. Gdyby Marcin jeszcze był w stanie, albo dobra, oszczędźmy sobie. W każdym razie widzimy, że mamy preview, jesteśmy w stanie tym analogicznie sterować kolorami. Czyli gdyby teraz Marcin chciał rozjaśnić moją kamerkę za pomocą gaina, ma nad tym pełną kontrolę. Może zmienić balans bieli zdalnie, jest w stanie wyzwolić nagrywanie zdalnie. Gdybym miał jakieś media w tej kamerze, bo akurat jestem w tej drugiej. To jest to. I to jest ta funkcjonalność, która umożliwia nam pracę z obecnym systemem Blackmagica, z atemami, z mikserami, z encoderami, z dekoderami, z czym sobie wymarzymy. I de facto kamerka, która na pierwszy rzut oka wygląda jak konstrukcja przeznaczona głównie do pracy filmem, ma swoje miejsce w produkcji telewizyjnej, live'owej, tego typu wydarzeniach, tego typu produkcjach. Tylko trzeba mieć na to pomysł i wiedzieć, jak to zrobić. My już kilka problemów mieliśmy, kilka udało nam się rozwiązać, więc jakbyście kiedyś kombinowali swój zestaw i swój workflow, to jesteśmy w stanie pomóc. No dobra, tym pięknym akcentem na koniec myślę, że możemy przejść do Q&A. Teraz pytanie brzmi, kto chce odpowiedzieć na pytanie pierwszy, ja czy Piotrek? Ja jako pierwszy odpowiadam. Trudno, no nie będę się kłócił. Ja już odpowiedziałem. No w sumie tak. Cześć, pojawi się opcja Detail Sharpening jak w Pocketach. Nie spodziewałbym się. Blackmagic bardzo chce, żebyśmy to zrzucili sobie na funkcję DaVinci'ego, bo jednak tam mamy nad większą kontrolę. No, nie mówię nie, ale nie spodziewam się tego. Mogę nawet przeklikać w sumie. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. No faktycznie, nie mamy tutaj Detail Sharpeningu. Ciężko mi tutaj powiedzieć, czy kiedykolwiek. Nie spodziewałem się, że to się pojawi. Ale dziękujemy za pytanie. Jak sobie radzić w sytuacjach wymagających AF? Czy są jakieś ulepszenia w tym zakresie? W obecnym stanie? Kusi mnie powiedzieć, że nie. W znaczeniu nie. No, kamerka ma autofokus, detekcję fazy, taką standardową, znaczy nie detekcję fazy, tylko kontrastu, tak jak w starych Pocketach i tak jak w konstrukcjach, które przelatują cały zakres od początku do końca. Obecnie nie ma tutaj tego właśnie autofokusu fazowego jak w Cinema 6K. Widziałem też, że było pytanie odnośnie tego, czy to kiedyś dojdzie, ta funkcjonalność. Spodziewam się, że tak. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z bardzo podobnymi sensorami, z tą samą technologią, jeśli chodzi o procesowanie obrazu i o sprzęt, prawdopodobnie tak, pojawi się ta funkcja autofokusu, tego lepszego PDIF, że tak powiem, to się taki skrót. To, co się teraz dzieje, bo ten autofokus jest dostępny w Cinema 6K dalej w sekcji beta, w sensie w oprogramowaniu beta. Spodziewałbym się, że na którymś etapie, kiedy Blackmagic poczuje się pewnie z tym produktem, z tym upgrade'em, gdy wypuści go do pełnoprawnej wersji oprogramowania do kamer, najprawdopodobniej Pixit też go dostanie. I wtedy będziemy mieli ten autofokus taki na twarz, ten taki fajny, któremu już można dużo łatwiej zawierzyć niż temu punktowemu. Jeszcze pozwolę sobie cofnąć do tego pytania. Jak sobie radzi z AF? 95% czasu jednak manual focus jest najbardziej godny zaufania, daje najwięcej możliwości, najwięcej kontroli. No i z dobrym monitorem jak najbardziej ma to miejsce. I możemy w ten sposób działać. Kamerka ma też budowany focus assist w dwóch formach. To jest albo ten peaking, te czerwone mrówki, które działają na zasadzie kontrastu,
albo krzywe kontrastowe, gdzie zwiększa nam kontrast na ostrych krawędziach, tak w skrócie mówiąc. To jest też fajna opcja i dalej myślę, że na tą kamerkę trzeba patrzeć, jakbyśmy pracowali na Ursie, niż jakbyśmy pracowali na aparacie, lustrzance aparacie z autofokusem. Tak bym na to patrzył. Przez to, że cofnąłem się do pytania, widziałem, że jedno minąłem odnośnie autofokusu na... Dobra, to wrócimy potem. Teraz, czy Pixis 6K jest planowana aktualizacja softu pod autofokus, jak to było pod Pixis 12K i BMCC 6K? Czy jest planowana? Nie wydaje mi się, że było oficjalne takiego ogłoszenia, ale ja jestem na 75% pewien, że tak właśnie będzie. Jest to ta sama technologia, ta sama matryca, ta sama obudowa, jeśli chodzi o 12K. Spodziewałbym się, że jak najbardziej ta aktualizacja na pewnym etapie w tej kamerze się znajdzie, no ale mówiąc na dzień dzisiejszy, no to jej jeszcze nie ma. I najprawdopodobniej 30, kiedyś spotkamy się właśnie u nas w ramach tego naszego eventu, nie spodziewałem się, że to się zmieni. No chyba, że ktoś nas zaskoczy. Bardzo chętnie się tak zaskoczymy. Czy można sprawdzić, przetestować kamerę przed zakupem? Jasne, że tak. Zapraszamy do nas, jesteśmy otwarci 9-17. 30, event 30, który organizujemy u nas, jest szczególną datą, bo wtedy będziemy mieć praktycznie cały dzień poświęcony tylko i wyłącznie na pracę z tą kamerą. Będziemy mieć przygotowane zestawy kamerowe różne. Będziemy w stanie Wam zaprezentować wszystko, odpowiedzieć na pytania, na które nie odpowiedzieliśmy dzisiaj. Co więcej, będziemy w stanie Wam przygotować bardzo fajną ofertę w ramach przetestowania. Czy będą jakieś promocje na tę kamerę? No jakieś kiedyś na pewno tak, czas pokażę, zobaczymy. Za zestawy tym bardziej, tak. Piotrek z zakładem pokazuje, że jak najbardziej na zestawy kamerowe. Nawet mamy chyba na stronie wywieszone zestawy kamerowe promocyjne właśnie z rączką, z monitorem, tego typu konstrukcje, które de facto naszym zdaniem tak są po części wymagane, to na nie jak najbardziej mamy zestawy promocyjne. I tym sposobem dobiegamy do końca naszego webinaru. Dziękuję Wam ślicznie za uczestnictwo, że trochę nas posłuchaliście. Dziękujemy za cierpliwość. Mam nadzieję, że jak już mówiłem, dowiedzieliście się czegoś. 30 lipca. Zapraszamy Was do nas na Katowicką 10. Otwarte spotkanie, zapraszamy wszystkich. Będziemy mieć kamery, będziemy mieć całą swoją infrastrukturę wideo, więc nawet jeśli chcecie brać coś innego niż Pixis, też będziemy mieć to na miejscu. No ale skupiamy się na Pixisie wraz z obiektywami i akcesoriami. No cóż, no, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. W międzyczasie jeszcze Piotrek powie kilka słów od siebie. Jeszcze raz z mojej strony dziękuję, że byliście z nami na tym webinarze, na tym live'ie. Tak jak Bartek powiedział, 30 widzimy się u nas, gdzie będziecie mogli sobie organoleptycznie wszystkie kamery sprawdzić, przetestować, nauczyć się ich. Dodatkowo to nie jest nasz ostatni live, to jest pierwszy live. Obserwujcie nasze social media, Instagram, Cyfrowa Republika oraz subskrybujcie nasz kanał, bo tutaj też studio budujemy, już jest budowane de facto, będzie coraz więcej filmów, ciekawych projektów, więc widzimy się na social mediach. Dzięki wielkie i do zobaczenia.